Dzień dobry, Mirosław Maziarka, Agrosmart Lab. Ze mną jest pan Jan Golonka, prezes Owocu Łąckiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest 12 maj, jesteśmy w Łącku, jak to Owoc Łącki. Panie prezesie, proszę króciutko powiedzieć o grupie producenckiej Owoc Łącki. Jak stoicie? Jesteśmy grupą producencką, która zrzesza prawie 90 członków. Głównie produkujemy jabłka, grusze. Sprzedajemy do dużych odbiorców i na eksport. W sumie około 8 tysięcy, średnio około 8 tysięcy ton. W tym miejscu były prowadzone badania w ramach projektu współpracy, gdzie firma z Dębicy Bioactive, lider konsorcjum z Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie, w takim projekcie Zdrowa Żywność prowadzone były badania wykorzystania takiej nowej technologii elektrolizowanej wody do ograniczenia stosowania pestycydów, antybiotyków oraz wydłużenia trwałości, poprawy mikrobiologicznej owoców i warzyw. I tutaj w sumie od roku, bo to od początku 2021 roku, były prowadzone różne badania po zbiorze. I ja pamiętam, prezesie, że tak na początku próbowaliśmy gdzieś tam zamgławiać tą wodą elektryzowaną i tak sceptycznie trochę patrzyliście, żeby nie zaszkodzić owocom, no bo coś nowego. Niech pan, bo to w sumie już rok minął, jak to wyglądało? Myśmy dawno poszukiwali jakichś sposobów na ograniczenie strat w przechowywaniu, szczególnie jeżeli chodzi o straty po sortowaniu tych owoców, które były przechowywane później. Kolejna rzecz, która nas interesowała, to jak czystość mikrobiologiczna wody, w której jest wodny rozładunek, czyli te owoce jakiś czas przebywają, i wtórne zakażenie. I o to nam chodziło, żeby nie było tego wtórnego zakażenia i przede wszystkim, żeby były czyste mikrobiologicznie i bezpieczne te owoce. Tak, bo tutaj wspólnie z Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie, tam dr Jan Błaszczyk, z nim były prowadzone badania, zarówno dodając wodę elektrolizowaną, też można produkt AgroEca, do wody przy wodnym rozładunku, ale i do zamgławiania. I przy zamgławianiu to, co panu doktorowi wyszło, panu Jankowi, że można ograniczyć straty po przechowywaniu, tak? No my mamy takie wyniki, porównywaliśmy rok do roku, odmiany, które w tym samym okresie zostały włożone do chłodni i w tym samym okresie sortowane, i różnica między tymi latami, przyjąć, że ten rok ubiegł 2021 był bardzo trudnym rokiem. Była dużo, kilka czasem i więcej no mokro była jesień, na korzyść tego 2021, jeżeli chodzi o ilość strat. Czyli to są znaczące ilości, no, wpływające również i na ekonomię. Czyli pierwsze to badania naukowe potwierdziły, ale później wy sami sobie już w zasadzie wszystkie komory żeście zamgławiali jabłka po wprowadzeniu tym produktem, tak? Myśmy szukali różnych rozwiązań, ozonowanie, kwas mlekowy, różne, tak, natomiast no, to chyba się wydaje, że w tej chwili jest takie najbardziej praktyczne. Bo jakie tam wyniki? Wiem, że tam porównaliście Lobo, Champion, Rubin. No to przy Rubinie na przykład straty ogólne z 18% w poprzednim roku mieliśmy 8,5%. To prawie połowę procent można zaoszczędzić, tak? 8,51. Natomiast przy Championie to było no, nawet trochę lepiej, bo było 21% w pierwszym roku, a 13,8% w drugim, no czyli te straty, to już zostaje w kieszeni. No. W kieszeni naszych sadowników przede wszystkim, bo wiemy, jak jest sytuacja w sadownictwie. Każde ograniczenie strat to... Czyli tutaj można potwierdzić, że nawet już w praktyce to działa. My jeszcze przy okazji Uniwersytet zrobił badania na pozostałości pestycydów i okazuje się, że też 25% podczas zamgławiania można zmniejszyć pozostałości na owocu. No to zawsze jest plus. To jest dodatkowa wartość i to bardzo ważna dla konsumentów przede wszystkim. Nie? Czyli tu zamgławianie fajnie i teraz przejdziemy do wodnego rozładunku, bo tutaj prezes wymyślił też coś ciekawego, a mianowicie my wiemy, że ta woda elektrolizowana zabija wszystkie organizmy, bakterie, wirusy, grzyby jednokomórkowe. I wiemy, że zrobiliście też badania wody przed i po dodawaniu i później wyszła czysta mikrobiologicznie, tak? Tak. To jest bardzo ważne, bo przecież rozładunek wodny polega na tym, że się zanurza całą skrzynią paletę z owocami.
Wiadomo, że ona miała kontakt z podłożem, z glebą, no owoce również, w związku z tym, żeby nie było jakiegoś wtórnego zakażenia mikrobiologicznego, okazało się, że było w 100% po dodaniu wody tej elektrolizowanej, woda ta, która jest w obiegu, była czysta. Czyli tak, bardzo ważne mamy bezpieczny produkt do jedzenia, ale chyba też można byłoby zaoszczędzić trochę na tej wodzie, no bo można rzadziej ją wymieniać, nie? No oczywiście. Wy ile macie tam w tym wodnym rozładunku? No to jest dosyć duża ilość tej wody i z tym, że my cyklicznie musimy wymieniać zgodnie z procedurami, natomiast no, czasami się robiło to 2 razy częściej niż teraz, tak? niż teraz musimy, nie po prostu oczywiście zachowując wszystkie parametry i normy, natomiast jest to dużo oszczędne, ale dla nas jest przede wszystkim pewność, że jest najważniejsze to, że jest czystość mikrobiologiczna, że te owoce są po prostu czyste, nie ma żadnych wtórnych zakażeń. Pan doktor Jan Błaszczyk zrobił jeszcze badania trwałości. To nas interesuje przede wszystkim konsument. No konsument. Tak. Owoce wiadomo, że są produkowane zgodnie z dobrą praktyką. Większość to jest integrowana produkcja. Zresztą dodatkowo mamy jabłka łąckie, czyli one dodatkowo jeszcze są produkowane, powiedzmy, w dodatkowym reżimie. Także tu przekroczeń żadnych nie ma. Robimy badania ciągle, także tu nie ma problemu. Natomiast to jest jakby jeszcze dodatkowa jedna zabezpieczenie. Nie, produkt, substancja jest całkowicie naturalna. W sumie to my ją mamy wszyscy w swojej krwi, bo to jest tam kwas podflorowy, który jest wytwarzany przez białe ciałka krwi. Natomiast oprócz czystości mikrobiologicznej, pan doktor Błaszczyk zrobił badania też, że po tej wodzie znacznie wydłuża się trwałość. I to można pewnie dla klientów w Polsce, ale pewnie nawet przy eksportach można byłoby ograniczyć znacznie straty. To znaczy, na pewno dla klientów, na pewno przy eksportach i na pewno również dla nas, bo przy odsortach my nie wszystko przy sortowaniu jabłków w jednym czasie sprzedajemy. Część, powiedzmy, klient zostaje kalibrem się tego, który aktualnie klient nie bierze, my wkładamy z powrotem do chłodni. No tak, i później mogą być powtórne infekcje. No i tu mogą być powtórne infekcje, bo ten owoc już po wodzie nie jest chroniony, nie? Czyli stąd jest to jeszcze dodatkowy plus. Na tym nam, mówiąc szczerze, tak również bardzo zależało, żeby można było po sortowaniu te owoce jeszcze przetrzymać jakiś czas. Tak. Tutaj Owoc Łącki prezes wymyślił jeszcze jeden punkt taki do przetestowania, a mianowicie, proszę powiedzieć, bo tego nie było w projekcie badawczym, ale zrobiliście testy, no i wygląda, że może być ciekawa sprawa. Ale jabłka w skrzyni po zbiorze, że można od razu je przesortować i do chłodni włożyć. Właściwie to są takie nasze próby na razie. Próby. To by było idealne generalnie, bo przy cenach prądu, które w tej chwili szybują niemiłosiernie w górę, przechowywanie jabłka, którego się później odsortowuje i wysyła na przemysł, no to jest ekonomicznie katastrofalne. I gdyby się to udało zrobić, tu jeszcze nie mamy tych wyników, ale jak będziemy mieć, liczę na to, że już wstępne są, bo liczę na to, że one będą równie pozytywne, będziemy próbować robić już tak na skalę. Ja może wyjaśnię, o co tu chodzi. Chodzi o to, że jak jest wodny rozładunek i jest zastosowana właśnie woda elektryzowana, kwas podflorowy, to z pola od razu idą do skrzyni wodnego rozładunku sortowane i zdezynfekowane do chłodni. I tutaj wstępnie, bo ja rozmawiałem tutaj z Państwa pracownikami i już macie 4-miesięczne wyniki, gdzie fajnie to wygląda, ale to są wstępne. Także to nie można żadnych teraz ilości owoców my nie możemy ryzykować, nie będziemy mieli już takich. Czyli w następnym roku możecie to zrobić. W następnym roku, bo proszę zwrócić uwagę, jak to ułatwia życie, bo dzisiaj my mamy ten niesort, mamy w komorach i przyjdzie sortowanie, trzeba po prostu wybierać i sortować i duża część też zostaje dla następnych odbiorców, natomiast problem by się rozwiązał, bo wiedzielibyśmy dokładnie jaki asortyment mamy. To była rewelacja. I jeszcze nie można czasami się spieszyć, że się musi. No fajnie, bo tutaj Owoc Łącki dzięki temu, przy okazji my dziękujemy za możliwość uczestnictwa w tych badaniach. Owoc Łącki też sobie zakupił to urządzenie do produkcji na miejscu, bo to duży plus jest, że nie trzeba wozić plastików i tak dalej, bo się produkuje tylko z wody i soli.
Plus na licencji, jeśli chodzi o to, że produkt jest dopuszczony do dezynfekcji owoców, warzyw po zbiorze. Wydaje się, że trzeba dalej z tym spróbować. Po pierwsze naturalne, to jest najważniejsze, po drugie łatwe w stosowaniu, no i po trzecie ekonomicznie ma być tanie. Ma być tanie. Ja dodam, że jeszcze dr Krzysztof Rutkowski z Instytutu Ogrodnictwa też wykonywał badania, ale to przy zamgławianiu i też się potwierdziło, że można znacznie ograniczyć. A najlepsze efekty były, gdzie jeszcze przed samym zbiorem, bo wtedy można to opryskać samą te jabłka, bo lepszy jest kontakt, to no, można ograniczyć. Także liczę, że to będziecie dalej sobie rozwijać. Najważniejsze, że to jest kierunek tak naturalny, ekologiczny. Tak, bo to już jest w Japonii, Stanach Zjednoczonych to jest całkowicie do ekologicznej. My pracujemy teraz nad rejestracją właśnie jako do ekologicznej produkcji tego produktu. W tej chwili ogranicza się maksymalnie ilość środków do ochrony, w związku z tym no, to jest kolejny przyczynek do tego, że możemy Zielony Ład, niższe koszty i mniejsze straty. No to życzymy powodzenia, zdrowia, lepszego sezonu, bo w ubiegłym roku tutaj region strasznie... No niestety, mieliśmy grad w całym rejonie i miejmy nadzieję, że w tym roku będzie lepiej. Będzie trochę lepiej. To powodzenia, dziękujemy bardzo. Dziękuję.